Za nami wyczerpujące regaty Sydney-Hobart. Katharsis 2 stała się pierwszym w historii jachtem z całkowicie polską załogą, który minął linię mety tego kultowego wyścigu. W Hobart zostaliśmy zaskoczeni ciepłym przyjęciem przez australijską Polonię. Pobyt na Tasmanii wypełniony był przede wszystkim przygotowaniami do wyprawy na Morze Rossa w Antarktyce. Zaprowiantowanie na kilka miesięcy dla 9-osobowej załogi oraz zdobycie w środku lata 4 ton paliwa zimowego było czasochłonnym zadaniem. Na pokładzie zamontowaliśmy dodatkowe, miękkie zbiorniki na ropę. Razem z żywnością i innym wyposażeniem jacht zwiększył swój ciężar prawie o 9 ton. Mogło to wpłynąć na pogorszenie stateczności. Było to jednak konieczne, gdyż chcieliśmy być samowystarczalni i mieć możliwość powrotu do cywilizacji nawet w przypadku utraty takielunku. Po przetestowaniu skafandrów, które miały chronić nas przed zimnem i wilgocią, byliśmy gotowi do opuszczenia Hobart. – 17 stycznia 2015 roku oddaliśmy cumy. Osiągnięcie żeglarskiego południowego krańca świata to wielkie wyzwanie, które Mariusz Koper rzucił jachtowi i jego załodze. Doświadczenie zdobyte w lodach podczas polarnych wypraw na Półwysep Antarktyczny oraz w Arktykę w trakcie pokonywania przejścia północno-zachodniego pomogło podjąć decyzję o płynięciu do Zatoki Wielorybiej położonej w szelfie lodowym Rossa. Kapitan wierzył, że sprawdzony jacht wraz z doświadczoną załogą pozwoli mu dogonić marzenia. Na południe od Tasmanii przechodził rozległy Nisz. Schroniliśmy się w cieniu Bruny Island, dzięki czemu mogliśmy celebrować na spokojnej wodzie urodzinowe śniadanie Mariusza, naszego kapitana. Noc spędzona na kotwicy pozwoliła na przeczekanie największego uderzenia sztormu i ruszenie dopiero w jego ogon. Morze Tasmana żegnało nas 40-węzłowym wiatrem, piękną tęczą oraz stadem figlujących przy burtach delfinów. Wpływaliśmy na najgroźniejszy z oceanów, jakim jest Ocean Południowy. Od Morza Rossa dzieliło nas ponad 2000 mil morskich sztormowego żywiołu. Niestety w dniu opuszczania Tasmanii na zdjęciach satelitarnych nie było widać przejścia w paku lodowym u bram Morza Rossa. Przyszło nam płynąć tam w roku, w którym pokrywa lodowa wokół Antarktydy była największa od kiedy jest mierzona. Zazwyczaj lód ustępuje, tworząc w połowie stycznia żeglowne przejście. Nam i płynącej 3 dni przed nami załodze Selma Expedition groziło odbicie się od bariery lodowej.
Mimo sztormowych warunków utrzymywaliśmy iście regatowe tempo. Po 4 dniach żeglugi ukazał nam się ląd. A co? Robimy tak, robimy 2 pontony, żeby było po Bożemu, bo najczęściej pontonu się nie da zostawić przy brzegu, więc a jeden musi być w asekuracji dla drugiego pontonu. Wyspa Macquarie, leżąca w połowie drogi na Morze Rossa, to niezwykle ciekawe miejsce, zarówno ze względów geologicznych, jak również występującej tu fauny i flory. Jeszcze na początku XX wieku na wyspie wytwarzano olej z tłuszczu pingwinów. Obecnie Macquarie jest rezerwatem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z obawy przed przywiezieniem przez żeglarzy szkodników, tasmańskie władze nakładają duże obostrzenia na przypływające jednostki. Jedynie 2 jachty rocznie mogą uzyskać pozwolenie na odwiedziny wyspy. Mieliśmy niezwykle dużo szczęścia, gdyż trafiliśmy na koniec sezonu lęgowego pingwinów królewskich, dzięki czemu udało nam się zobaczyć zarówno ptaki wysiadujące jaja, jak również pierwsze młode wyklute w tym sezonie. Pingwiny są ufne i nie boją się ludzi. Wyspę zamieszkuje 80 000 uchatek i słoni morskich oraz 3,5 miliona ptaków, głównie pingwinów królewskich oraz endemicznych dla wyspy pingwinów krótkoczubych. Pingwiny krótkoczube żyją w koloniach położonych na wzniesieniach. Utartymi ścieżkami schodzą do morza, gdzie wypływają na żer, a w drodze powrotnej drepczą pod górę do kolonii. Po 2 dniach spędzonych w tym odległym zakątku świata byliśmy zauroczeni miejscem i jego mieszkańcami. Czas nas jednak naglił i musieliśmy wznowić żeglugę ku nieznanemu. Długo nie czekaliśmy na kolejny sztorm. Wkraczaliśmy na wody Antarktyki, obszaru położonego poniżej 60 równoleżnika. Wiatr tężał z każdą godziną. Ciśnienie w ciągu dnia spadło o 40 jednostek, osiągając poziom 962 hektopaskali. Zrzuciliśmy grota i płynęliśmy na samym sztakslu. Jednak gdy wiatromierz pokazywał 54 węzły, co odpowiada 100 km na godzinę, także sztaksla musieliśmy zrefować. W nocy z 27 na 28 stycznia odnotowaliśmy rekordowe prędkości wiatru, 63 węzły oraz jachtu. Katarzys 2 osiągnęła 19,5 węzła zjeżdżając z fali. Sztormowa żegluga trwała jeszcze przez cały następny dzień. Warunki w kambuzie nie sprzyjały gotowaniu. Była to świetna okazja do wypróbowania żywności liofilizowanej, której zapas mieliśmy przygotowany na wypadek konieczności opuszczenia jachtu. Przekonaliśmy się, że jest jadalna, chociaż daleko jej do potraw wyczarowywanych przez wachty kambuzowe. O, to całą nockę na dzisiaj czeka taka jazda ostra. No, dopiero koło południa zależeje.
28 stycznia na horyzoncie po raz pierwszy pojawiła się góra lodowa. Byliśmy coraz bliżej Antarktydy. Na szczęście z każdą kolejną dobą noc była krótsza. Łatwiej było nam wypatrywać lodowych przeszkód, w które za wszelką cenę nie chcieliśmy uderzyć rozpędzonym jachtem. Było coraz zimniej. 29 stycznia przekroczyliśmy południowe koło polarne. Katarzys II dokonała tego już po raz drugi. Towarzyszyła nam góra lodowa, na tle której zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Nie zabrakło rumu, którym podzieliliśmy się z Neptunem. Dookoła nas było coraz więcej niebezpiecznych gór lodowych oraz growlerów. Napięcie rosło z każdą godziną. Nieuchronnie zbliżaliśmy się do bariery lodowej. Na szczęście skończyły się ciemne noce i łatwiej było nam wypatrywać lodu. Życzyliśmy sobie lekkich wiatrów podczas wpływania w lody, gdyż kra unosząca się na rozbujanym morzu stanowi ogromne zagrożenie dla jachtu. Rankiem 30 stycznia na horyzoncie pojawiła się biała linia. To mógł być tylko lód. Popłynęliśmy wzdłuż jego krawędzi i gdy okazało się, że końca nie widać, nie pozostało nam nic innego, jak sprawdzić to miejsce bojem. Początkowo lód był dosyć luźny. Mogliśmy spokojnie płynąć z prędkością około 4 węzłów. Po godzinie zagęszczenie lodu wzrosło. Hania wjechała na maszt i stamtąd wypatrywała czystej wody, a chłopacy ruszyli na dziób styczkami do odpychania lodu. Po kilku godzinach manewrowania, odpychania lodu tyczkami, przepychania większych growlerów dziobem, wszyscy byli bardzo zmęczeni. Nasza prędkość rzadko przekraczała 2 węzły. Głosy lodu ocierającego się o burty czy łamanego pod naporem masy jachtu były trudne do zniesienia przez przybywających pod pokładem. Katarzys II nie wyglądała jednak na zagrożoną. W końcu Hania dostrzegła na horyzoncie pas czystej wody. Musisz się zatrzymać, Mariusz, bo pchamy taki growler wielki. No, 5 godzin.
zobaczymy, jak tu jest dalej, bo tutaj mamy takie przejście pokazane. Wszystko, co jest niebieskie, jest ok. Jasno-zielone to jest 50% i to jest góra, w której powinniśmy wjeżdżać przy takiej dużej koncentracji. Bo jak masz 50% dużych, których nie ruszysz, a to jeszcze będzie wypełnione takim junkiem, który mieliśmy tutaj, to masakra. I tutaj widać, że powinniśmy dać radę przejść. Troszeczkę mnie to załamało na początku, bo mówię, jak tak ma wyglądać wolna woda, to jak będzie wyglądała ta zajęta koncentracja krok, to my się przez to nie przepchamy. Zdąży nas dopaść to, co ma jutro wiać tutaj, czyli 20-25 węzłów koło Adary. I to już nie jest fajne, bo się zacznie to wszystko bardziej ruszać. I co my zrobimy, nie? Ale na razie. Od gęstego paku lodowego dzieliło nas jeszcze 50 mil morskich. Mieliśmy nadzieję na względnie czystą wodę. Barierę lodową musieliśmy przekroczyć w ciągu 36 godzin, by mieć czas na schowanie się przed ciężkim sztormem, który miał nadejść za kilka dni. Jeżeli pojawiłoby się ryzyko, że nam się to nie uda, musielibyśmy wycofać się na Ocean Południowy, żeby uniknąć katastrofy. W podobnych warunkach zatonął norweski jacht Berserk w 2011 roku. Wczesnym rankiem 31 stycznia wjechaliśmy w drugi język lodu, równoległy do tego z dnia poprzedniego. Przecinały go kanały czystej wody, które w żaden sposób nie chciały łączyć się w jeden labirynt. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak zacząć przepychać ponownie lód. Na szczęście, mimo sporych rozmiarów kry, był on miękki. Tyczki lodowe dobrze się w nim mocowały, a każdy wjazd dziobem jachtu był gładko amortyzowany. W ten sposób płynęliśmy przez kolejne godziny. Zefir zaliczył lot! Zbliżaliśmy się do przylądka Adare, zachodniej bramy Morza Rossa. Czekało nas zmierzenie się z gęstym pakiem zapowiadanym przez mapy lodowe. Trudno było przewidzieć, co zastaniemy, zwłaszcza po 2 wcześniejszych przeprawach przez lód, którego nie było widać na mapach. Trudno sobie wyobrazić lepszą aurę od tej, którą zaaranżował nam Neptun przy podejściu do kontynentu. Wiatr zaczął cichnąć. Wyszło słońce i rozświetliło poprzez opadającą kurtynę chmur półwysep Adary oraz niesamowity krajobraz ziemi Wiktorii z pokrytymi lodem górami wyrastającymi na ponad 4000 metrów. Przed południem po raz trzeci weszliśmy w lody. Kry były dużo większe, ale ciągle plastyczne, co ułatwiało zmaganie się z nimi. Katarsis 2 waży około 60 ton. Z taką masą mogliśmy wprowadzać w ruch bryły lodu ważące kilkaset ton. Po południu sytuacja zaczęła się pogarszać. Wolnych od lodu przestrzeni było coraz mniej. Poranny silny wiatr zepchnął krę, zamykając czyste kanały za nami. Tym razem lód był świeżo zmrożony i trzeba było traktować go z dużo większą ostrożnością, by nie uszkodzić jachtu.
Musieliśmy szczególnie chronić rufę, śrubę i ster. Cała załoga asekurowała manewry. Nie mogliśmy się przebić. Nie wyglądało to wszystko zbyt dobrze. Kra klinowała się i ciężko było ją przepychać. Napierając delikatnie na lód, wprowadziliśmy w ruch wirowy kilka masywnych kawałków lodu. Otworzyło nam to drogę do pierwszych wąskich kanałów wody. Po 5 godzinach zmagań byliśmy wolni. No, dobra, wyszliśmy. Powoli, jeszcze nie tak szybko. Okej, dobra. Jo! W sobotni wieczór 31 stycznia 2015 roku o 23:55 wpłynęliśmy na czyste wody Morza Rossa. Zostaliśmy pierwszym polskim jachtem w historii, który pojawił się na tym jakże trudno dostępnym akwenie. Przed nami stało kolejne wyzwanie – dotarcie do najdalej położonego na południe żeglownego miejsca na świecie, którym jest Zatoka Wielorybia. Wydarzeniem w życiu załogi było przyjęcie urodzinowe Hani wyprawione ze wszelkimi szykanami. To z pewnością pierwsza polska impreza urodzinowa na pełnym Morzu Rossa. Jej kulminacją były tańce pod pokładem. Około 77 równoleżnika zaczął niknąć nam sygnał satelitarny. Traciliśmy łączność internetową. Niechybnie zbliżaliśmy się do krańca świata. Niebo zaczęło się zaciągać, zwiastując nadejście niżu. Na całym tym obszarze nie ma miejsca do schronienia się. Groźny jest nie tylko wiatr i towarzyszące mu fale, ale też oblodzenie jachtu i idące za tym pogorszenie stateczności, a przede wszystkim dryfujący w takich warunkach lód. Teraz to nie ma co tam podchodzić nawet, nie? Za duże ryzyko. 5 lutego dotarliśmy do wejścia Zatoki Wielorybiej. Uderzył zapowiadany wcześniej sztorm i zmusił nas do wycofania się na otwarte morze. Nad ranem sztorm zaczął słabnąć na tyle, że ponownie obraliśmy kurs na Zatokę Wielorybią. Wpłynięcie w głąb do samej ściany lodowca szelfowego Rossa groziło utratą jachtu. Drugi raz musieliśmy ustąpić potędze przyrody. Prognozy wskazywały, że na idealne warunki będziemy czekać jeszcze 4-5 dni. Na krańcu świata. Przed lodowym klifem na falach unosił się śmiertelnie groźny lód. Kapitan postanowił wpłynąć do Zatoki Wielorybiej tak daleko, jak rozsądek pozwalał, czyli na długość fali przybojowej od zwartego lodu. W piątek 6 lutego 2015 roku o 4:15 czasu polskiego dotarliśmy o pół mili dalej na południe niż dotychczasowy rekordzista, statek Arctic P, ustanawiając tym samym rekord świata w żegludze na południe, poprawiony kilka dni później przez Selma Expedition. Katarsis II zapisała się w historii jako pierwszy jacht z laminatu i pierwszy jacht z polską załogą, który dotarł do Zatoki Wielorybiej. Cel został osiągnięty. Dopłynęliśmy tak daleko dzięki zaufaniu do siebie, jachtu i dzięki umiejętności przewidywania zdarzeń. Po raz kolejny spełniliśmy swoje wielkie marzenie. Teraz pozostawało nam bezpiecznie wrócić.
drodze powrotnej zakotwiczyliśmy przy wyspie Franklina, gdzie zeszliśmy na ląd i dotknęliśmy Antarktydy. Tego lata całe zachodnie wybrzeże Morza Rossa było chronione szerokimi na kilkanaście mil pasami lodowej bariery. Jakże inna sceneria niż ta z czasów wielkich odkrywców Antarktydy, którzy latem mieli Morze Rossa całkowicie wolne od lodu. Odpowiadam nie tylko za jacht, ale przede wszystkim za ludzi na pokładzie. W tak ekstremalnych warunkach nie można pozwolić sobie na błąd, chorą ambicję czy złą ocenę sytuacji. To było niesamowite uczucie móc każdemu uścisnąć dłoń, spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć: dokonaliśmy wspólnie czegoś wielkiego. Dziękuję wam. Z doświadczoną załogą, do której mam zaufanie, oraz na pokładzie dzielnej jednostki, jaką jest Katarzys 2, mogę popłynąć wszędzie, nawet na koniec świata. – 15 lutego opuściliśmy Morze Rossa i obraliśmy kurs ku cywilizacji. Po 11 dniach przeważnie sztormowej, podwiatrowej jazdy dotarliśmy do Bluff w Nowej Zelandii. Po krótkiej eksploracji zatok wyspy Stewarda i fiordów Wyspy Południowej 14 marca 2015 roku zakończyliśmy wyprawę w Auckland po przepłynięciu 7267 mil morskich.